Jestem oszczędna i praktyczna, czasem aż za bardzo, więc rzeczy, które kupuję albo robię, często mają więcej niż jedno przeznaczenie. No i ten koszyczek miał być taki świąteczno-całoroczny, ale troszkę przegięłam z tym całorocznym i szybciutko dorobiłam pisanki. Film jest koszmarnie długi, ponieważ nie lubię robić 2 razy tego samego, więc jedna strona koszyczka ma spękania, a na drugiej pobawiłam się konturówką. Mam nadzieję, że dla każdego coś fajnego. A jako bonus pokażę Wam, jak sobie radzę, gdy nie dobiorę odpowiednio koloru. Granat, który jest w środku koszyczka oraz na bokach, dorobiłam skandalicznie źle. Ten kolor nie pasował do serwetki i musiałam sobie jakoś radzić, żeby wszystko wyglądało spójnie. Mam nadzieję, że tak to na zdjęciach wygląda, więc lecimy, zapraszam. Serwetka jest przepiękna, po prostu torpeda. Niedawno zrobiłam dla Was film z nowościami i odgrażałam się, że właśnie ta serwetka niedługo zagości u mnie na jakiejś pracy. Stało to się chyba szybciej niż planowałam. Karta, gęsty klej do decoupage oraz koszulka na dokumenty, czyli będzie klejenie bezzmarszczkowe. Jak widzieliście przed chwilą, serwetkę rozdzieliłam, zostawiłam jej tylko górną część i wycięłam kształt mniej więcej pasujący do tej strony koszyczka. Powierzchnię smaruję klejem i dobrze, gdy jest to gęsty klej do decoupage. Następnie przykładam serwetkę, przykładam na to koszulkę i wszystko dokładnie wygładzam kartą. Ważne, nie czekam aż wyschnie. Od razu nakładam na górę kolejną warstwę kleju. A po wyschnięciu po prostu miód malina. Idealnie, żadnych zmarszczek. Serwetka nie była docięta idealnie do boku, tak miało być. Teraz to wszystko, co wystaje, zetrę papierem ściernym. Najlepsza grubość papieru to 220 albo 240. W ten sposób obszlifowane brzegi wyglądają idealnie. Gdy wszystko jest suche i obszlifowane, mogę uzupełnić miejsca, gdzie z jakichś powodów zabrakło mi serwetki, albo na przykład kawałek, który tam wypadał, trochę mi nie pasował do koncepcji. I nawet jeżeli w tym momencie widać, gdzie dokleiłam serwetkę, jeżeli to nie wygląda jakoś szczególnie estetycznie, to nie ma się czym przejmować, bo w późniejszym etapie będą albo spękania, albo konturówka i tego naprawdę zupełnie nie widać. Jedna i druga zalepiona dziura. No to przechodzę do momentu, gdy coś mi nie wyszło. Chciałam dorobić taki kolor farby, taki albo trochę jaśniejszy. A to, co się namieszało, trochę mi zalatuje turkusem, a turkus do tego zupełnie nie pasuje. Nadzieja umiera ostatnia. Pomyślałam, że porobię trochę takich randomowych kropek i to już będzie całkiem nieźle wyglądało. Zrobiłam trochę prób na spodzie koszyczka i nie ma co się oszukiwać. To nie będzie dobrze wyglądało. W kamerze tego nie widać, ale patrzę i moje oczy krwawią. Czy się tym przejmuję? Oczywiście, że nie, bo już nie takim pasztetom dawałam radę. Będzie po prostu trzeba troszkę więcej inwencji w to włożyć, żeby kolory zaczęły do siebie dobrze pasować i całość naprawdę cieszyła oko. A czemu po prostu nie wywaliłam tej farby i nie rozrobiłam nowego koloru? No po prostu z oszczędności. Troszkę mi było szkoda, bo to są farby dobrej jakości. Więc wolę raczej w tym kierunku, żeby sobie poradzić z nieodpowiednim kolorem, niż dorabiać nowy. Nie wiem, jak to się dzieje, ale w kamerze zupełnie nie widać tego rozjazdu kolorystycznego. Ten granatowy wygląda całkiem ok i naprawdę nie wiadomo, czego się czepiam. Ale uwierzcie mi na słowo, w świetle dziennym jest różnica między tymi kolorami. I jeżeli chodzi o dopasowywanie koloru niepasującego do obrazka, to po pierwsze domalowuję jakieś elementy, czyli kropki. Po drugie, przemalowuję jakieś elementy, żeby to wszystko dobrze wyglądało i zawsze oczywiście mogę pochlapać. I teraz z satysfakcją mogę powiedzieć, Katarzyna tak może zostać. A z tego zakręcenia kolorystycznego zapomniałam umyć pędzel, no i ten zestaw jest już raczej do wyrzucenia. Przeszukałam szuflady. Szukam jakichś dekorów, które będą się ładnie prezentowały na granatowych bokach pudełka. Wszystkie te cudeńka oczywiście można kupić w sklepie Inspirello, a ja ostatecznie wybrałam 2 owale oraz taką maleńką przywieszkę. Te drobiazgi ostatecznie na mojej pracy na koszyczku będą prezentowały się tak.
Wiem już co będzie po bokach, więc mogę zabrać się za przód, a mam ich dwa. Pierwszy będzie prostszy i szybszy. Z tej strony nałożyłam lakier błyszczący. On jest taki gruby i samopoziomujący, ale nie za bardzo dbałam, żeby go idealnie rozprowadzić, bo nie potrzeba. Za chwilę to wszystko przykryję konturówką i nawet jeżeli gdzieś wyszło nieidealnie, to nie będzie tego widać. A z drugiej strony będą spękania dwuskładnikowe, ale zanim nałożę preparaty, to troszkę podcieniuję brzegi. To dużo lepiej wygląda, dodaje takiej ładnej, starej głębi. A teraz spękania dwuskładnikowe, delikatne, czyli fine line. Gdy otwieram pojemnik, piszę na nim, kiedy został otwarty, bo przeterminowany preparat nie pęka. Na każdym opakowaniu preparatu znajdziecie piktogram, na którym jest napisane, jak długo preparat jest dobry do użytku od momentu otwarcia opakowania. A spękania dwuskładnikowe robimy tak. Nakładamy step 1, potem suszymy. Następnie nakładamy step 2. Troszkę go tak mocniej wmasowujemy w powierzchnię i można troszkę podgonić nasze spękania suszarką. Wtedy są takie mocniejsze i szybciej się robią. Jeżeli wyszły Wam tak, to znaczy, że wszystko w porządku. A przed nami jeszcze dwa etapy. Po pierwsze, w spękania trzeba wetrzeć jakiś wosk albo inny preparat, na przykład porporinę, żeby te spękania podkręcić i wydobyć. A na samym końcu lakierujemy wszystko lakierem rozpuszczalnikowym i to jest bardzo ważne, bo gdy spękania polakierujecie lakierem akrylowym, to zrobicie to tylko raz, bo lakier akrylowy z całą pewnością zniszczy Wam pracę. Jeżeli tutaj o spękaniach opowiadam i pokazuję Wam wszystko zbyt szybko, to nie szkodzi, bo pod tym wideo zamieściłam specjalny film, który w całości poświęciłam spękaniom dwuskładnikowym. Zastanawiałam się, czy w tej pracy lepiej użyć konturówki złotej czy miedzianej. Wybrałam miedzianą, bo na stronie ze spękaniami może ona nie ma większego znaczenia, ale na drugiej miedziana wygląda dużo lepiej. To jest strona, która była pokryta wyłącznie lakierem błyszczącym. No i teraz tak mniej więcej obrysowuję kwiatki. I nie chodzi mi o to, aby super dokładnie trafiać w kontury. Tutaj bardziej o to chodzi, żeby ruch był taki zamaszysty. Żeby konturówkę kłaść cieniutko, żeby uzyskać jakąś taką lekkość całości. Żeby konturówka nie przytłoczyła całego obrazka. Ale sama ramka między kolorem a serwetką zrobiona jest identycznie z obu stron. Wybrałam taką najprostszą na świecie, która zawsze wychodzi, czyli wyciskam, pociągam. Gotowy bok wygląda tak. W tak zwanym międzyczasie zrobiłam owale, pomalowałam na biało, przykleiłam serwetkę, troszkę pocieniowałam i dodałam konturówkę. Na dnie zrobiłam próbę z kropeczkami. Zastanawiałam się, czy one nie wyjdą infantylnie, czy w ogóle je robić. Hello Katarzyna, komu Ty chcesz oczy mydlić? Na pytanie, czy warto zrobić kropeczki, przecież zawsze odpowiadam, że warto. No dobra, doklejam ozdoby i mój zupełnie nieświąteczny koszyczek jest gotowy. No i jeżeli koszyczek nawet nie leżał przy świętach wielkanocnych, to warto dorobić mu jajka. Bo wtedy to już wiadomo, że to jest na pewno zestaw wielkanocny. A z jajkami to już się przelecę ekspresowo. To są jajka plastikowe, wysokość 11 cm. Pokryłam je primerem. To jest bonding primer, bardzo mocny, do wszystkiego łapie. Następnie rozdzieliłam serwetkę i wyrwałam z niej kwiatki. Podzieliłam je na dwie grupy. Taką w odcieniach niebieskich i nieniebieskich, czyli takie beżowe. Naklejanie dużych kawałków serwetek na jajku to nie jest prosta sprawa. Ale w tym wypadku u mnie to była szybka jazda bez trzymanki. Wszelkiego rodzaju zagnioty i zmarszczki nie miały żadnego znaczenia. To ostatecznie naprawdę nie wyglądało dobrze, ale tego znowu w kamerze nie widać. Wszystkich dziur, zmarszczek, jakichś miejsc, gdzie w ogóle nie było serwetki, było mnóstwo, a tutaj w kamerze powiedzmy, że wygląda całkiem ok. Tymi wszystkimi cudami w ogóle się nie przejmowałam, ponieważ za chwilę nastąpi procedura kamuflażu. Jeden raz jajka przeleciałam lakierem akrylowym błyszczącym, a teraz konturówką muszę elegancko zakryć te wszystkie niedoróbki.
Wszystkie pasztety, dziury, zmarszczki, to wszystko musi zniknąć i konturówka powinna sobie z tym poradzić. Na przykład jeżeli jest dziura, to trzeba ją po prostu obmalować naokoło i wtedy się robi takie eleganckie rozjaśnienie powierzchni. Po zmarszczkach także przelatuje konturówką i czary, w ogóle ich nie widać. Wysuszyłam konturówkę i coś jeszcze tym jajeczkom chciałam dodać, żeby były jeszcze bardziej eleganckie. Ale czasami najważniejsze jest, żeby wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, więc pomyślałam, że daję spokój i tylko dowiązuję chwosty. No dobrze, może jeszcze kokardkę. Gotowy świąteczno-całoroczny komplet prezentuje się tak. Często pytacie, w jaki sposób dowiązuję albo dolepiam chwosty, żeby się one bardzo mocno trzymały. W tym filmie informacja o dowiązywaniu chwostów już mi się nie zmieściła, ale przyrzekam, zrobię specjalny film, jak te chwosty dodaję, bo one naprawdę się rewelacyjnie trzymają i nie ma szans, żeby ich oderwać. Ale gdy zrobię, to film opublikuję na moim drugim kanale, także na YouTubie. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. A teraz uwaga, bo będzie pytanie. Lepiej wygląda strona ze spękaniami, czy ta z konturówką? Pooglądajcie, zastanówcie się dokładnie i piszcie w komentarzu, co wyszło ładniej. A tak wygląda strona z konturówką. Jeszcze Wam trochę pokazuję to wiekopomne dzieło, ale już się z Wami żegnam. Jak zwykle listę produktów, których używałam w filmie, znajdziecie pod spodem, pod wideo, w opisie filmu. Na kolejny film zapraszam w najbliższą niedzielę, a wszystkich tych, którzy oglądają moje filmy, ale mnie nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji. Będzie mi wtedy bardzo miło. Do zobaczenia.